Ile wyciskasz na klatę? Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Kobieto, wyjdź przed szereg online. Moim gościem jest Iwona Blecharczyk. Zaraz dowiecie się, kto to jest, czym się zajmuje, ale póki co, pierwsze moje pytanie do Iwony. Iwono, tak słyszałem, że często Wojciecha Cejrowskiego pytają, czy na swoje spotkania przychodzi w butach. Powiedz, czym przyjechałaś? Dzień dobry Państwu. Po pierwsze to dzień dobry Państwu. Wiesz co, nie przyznam się, bo chłopaki w firmie śmieją się ze mnie, jeżeli chodzi o mój samochód osobowy. Ale wszystko tłumaczę. Jeżdżę najbardziej rodzinnym samochodem ever. Mam kombi, jeszcze z takim dużym dachem panoramicznym, typowo jak pod dzieci. Ale wszystko przez to, że ja jestem bezdomna. Nie mieszkam w jednym miejscu i zawsze ze sobą muszę mieć wszystko. Muszę mieć ze sobą wszystko do pracy, na jakieś okazje do wyjścia, na ewentualne sesje zdjęciowe, na ewentualnie morsowanie i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam duży samochód i mam nim wszystko. Ale rozumiem, że to nie jest Fiat Multipla. Ja wiem, że rodzinny, tak jak mówisz, ale nie. No nie. To jest Skoda Superb, ale czerwona, więc jest super szybka. Ja dzisiaj wspomniałaś od razu, że przyjechałaś do nas bardzo szybko, bo czerwonym samochodem, także ten wątek samochodowy podtrzymajmy, ale trochę w innej formie. Dla widzów, którzy jeszcze nie wiedzą, czym się zajmujesz i kim jesteś, proszę w skrócie powiedz, kim jesteś właśnie i co jest Twoją codziennością. Jestem kierowcą zawodowym. Już 10. rok pracuję jako kierowca zawodowym. Już 6. rok w transporcie specjalistycznym, także wożę gigantyczne ładunki, takie typowo niestandardowe. Wszystko, co się nie mieści do normalnej ciężarówki, to mieści się właśnie na moją ciężarówkę. Moja ciężarówka na pusto ma 21 metrów, gdzie normalny, potocznie zwany tir ma 17 metrów. Kurczę, nie chciałabym teraz palić, bo sama nie pamiętam. Powiedzmy 17 metrów, ta moja na pusto ma 21 metrów, no ale jak rozciągam podładunek na czepę, to wtedy może mieć nawet 66 metrów, także mniej więcej 4 długości. No oprócz tego przez rok jeździłam sobie po Ameryce Północnej, także miałam zaszczyt przejeździć cały sezon lodowy w Kanadzie. Także jeździłam po lodach. Pracowałam też na polach naftowych w Kanadzie, woziłam piasek potrzebny do frackingu, do wydobycia ropy naftowej. Też oczywiście pojeździłam sobie po Stanach Zjednoczonych. No a potem, jak mi się skończyło roczne pozwolenie na pracę, wróciłam z powrotem do transportu specjalistycznego. To będzie dzisiaj zdecydowanie o czym rozmawiać. I też jeszcze czerwoną ciężarówką. No, ona oprócz tego, jeżeli chodzi o ciężarówki, to jest właśnie i szybsza, i mocniejsza. Wy macie ograniczenie prędkości też, w sumie wszyscy mamy, ale to jak ta szybkość tej czerwonej przekłada się na te ograniczenia? Tego to Ci nie mogę powiedzieć. Dobrze, to tak to zostawmy. Okej, pochodzisz... Ja jeżdżę nocą. Nocą mi się nie liczy. To tak trzymajmy. Pochodzisz z miejscowości Kosztowa. Tak jest. Według Wikipedii tam jest 415 osób i to są dane z 2001 roku bodajże. To i tak dużo dosyć. Tak? Dobrze wyliczyli? I teraz rodzi się w Kosztowej Iwona i mnie interesuje ten początek. Jakie miałaś marzenia? A poza tym jest teraz styczeń, więc jesteśmy zaraz po świętach. Czy jako dziewczynka dostawałaś pod choinkę zamiast lalek ciężarówki? Jak? Więc jak ten początek, co Cię skłoniło do takiego zawodu? Jezu, wiesz co, no po prostu byłam dzieckiem takim jak każde inne dziecko wiejskie. Moi rodzice są nauczycielami, obecnie już na emeryturze, ale przez połowę na swojej kariery praktycznie byli też dyrektorami w szkołach podstawowych. Więc dziecko nauczycielskie. W małej miejscowości. Co niektórzy tutaj widzowie też na pewno są dziećmi nauczycielskimi i będą kojarzyć temat. Więc to jest raz. No, oprócz tego moi rodzice też mieli w tamtym czasie gospodarstwo, więc było bardzo dużo pracy, więc no, tak jak też opisuję w swojej książce, że moje pierwsze wspomnienia z życia to są naprawdę jakieś tam wspomnienia, gdzie razem z rodzicami i siostrą i z babcią gdzieś tam idziemy, wiesz, w pole pracować, więc no, byłam na pewno pracującym dzieckiem. Zabawek za bardzo właśnie nie miałam. I właśnie jak w 2018 roku dostałam tą nagrodę Barbie Shiro, to się śmiałam, kurczę. Jak byłam małą dziewczynką, ja tak bardzo marzyłam o tym, żeby mieć lalkę Barbie. I oczywiście nie miałam, bo moich rodziców nie było stać na taką lalkę. Moja siostra, pamiętam, dostała od swojej chrzestnomatki taką podróbę lalki Barbie, więc jej podkradałam i bawiłam się nią. I później dostałam Barbie, ale już od razu popatrzcie. Jeszcze swoją. Tak, i od razu jaką, więc no, jeżeli chodzi o to, jak byłam dzieckiem, jakie miałam marzenia.
Chciałam być duża. Wiadomo, jak to dzieci chcą być od razu duże, chcą być dorosłe. To akurat wzrostu też ci to mi wyszło. nie poszydziło, tak? Okay, to ci wyszło super. To mi wyszło. Jezu, nie pamiętam, jakie miałam marzenia. Ale wiesz co, ja byłam byłam taką chyba typowo grzeczną dziewczynką. Więc wiesz, blondyneczka, grzeczna dziewczynka, sukieneczki, laleczki, ale z drugiej strony też właśnie z tatą dużo siedziałam w garażu. Mój tata też po pracy dużo, no jak to na gospodarstwie ludzie pracowali i musieli sobie sami sprzęt naprawiać, więc też dużo z tatą przesiadywałam w garażu, więc ja tak z mamą i z tatą, ale jednocześnie też muszę zaznaczyć to, że moja mama też nigdy nie była taką typową, powiedzmy, kurą domową. Ja nie chcę, żeby to określenie zabrzmiało jakoś obraźliwie. Wiem, że kury lubisz. Tak, bardzo. I kury domowe, to ja też lubię być kurą domową, ale wiadomo, od czasu do czasu. Tyle, ile ja chcę, a nie na co dzień. Ale moja mama też właśnie dużo jeździła maszynami, także też właśnie jak w książce opisuje, że mój tata jechał kombajnem w czasie żniw, a moja mama jechała ciągnikiem z 2 przyczepami po to zboże, także no, moja mama też na pewno dużo mi dała takiego przykładu, że kobieta to w ogóle nie ma żadnych limitów. Więc... Ale to jest akurat super zdanie, które mówisz odnośnie tego, że kobieta nie ma limitu, bo dzisiejszy wywiad też jest z tym właśnie związany, z tymi możliwościami kobiet. I jeszcze do Barbie Shiro wrócimy, ale mam teraz takie pytanie, co się wtedy nauczyłaś w dzieciństwie, co wykorzystujesz do dzisiaj? Przede wszystkim pracy. Przede wszystkim ciężkiej pracy. I ja tak nawet do tej pory myślę sobie, że ja teraz lżej pracuję niż gdy byłam dzieckiem, wiesz. To jest w ogóle śmieszne, ale tak sobie wspominam sobie nawet wakacje, że w wakacje to zawsze były te buraki, i później były żniwa, i później były wykopki, i później już była szkoła, i później była szkoła, i jeszcze praca na gospodarstwie i tak dalej, i tak dalej. Także ja jako dziecko to pamiętam przede wszystkim pracę. Więc wakacje to też przede wszystkim praca i nie mieliśmy żadnych wyjazdów raczej i tak dalej, bo zawsze ciężko pracowaliśmy. Więc to, co ja z dzieciństwa wyniosłam, to przede wszystkim właśnie ten etos pracy i to, że na sukces trzeba ciężko zapracować. Wiele wyborów determinuje nasze życie. Jaki był taki twój pierwszy wybór świadomy, który gdzieś spowodował, że skręciłaś w tę stronę, którą właśnie kroczysz? Ojejku, wiesz co, zdecydowanie był to właśnie mój wybór, żeby pójść w transport. Bo ja z wykształcenia jestem nauczycielką, uczyłam języka angielskiego w szkole. Czyli niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak, to prawda. Bo to też tak naprawdę, gdy byłam jeszcze w liceum, nie wiedziałam, w którą stronę chcę pójść. I rodzice mi poradzili, żeby pójść sobie na studia językowe, nauczycielskie, z tego względu, że w tamtym czasie było spore zapotrzebowanie właśnie w szkołach, jeżeli chodzi o anglistów. I ja stwierdziłam, no rzeczywiście, nie jest to głupi pomysł, a jeżeli nawet nie zdecyduję się na pracę w szkole, to zawsze ten angielski się przyda. Inaczej się nie nauczę, bo nie mam niestety zdolności językowych. No i życie się potoczyło jak potoczyło. Swego czasu właśnie już tutaj całkiem niedaleko miałyśmy z moją przyjaciółką na Placu Wolności. Plac Wolności to jest tak. Miałyśmy pracownię, w której szyłyśmy sukienki, projektowałyśmy. Dla osób, którzy nie wiedzą, przepraszam, w Rzeszowie jesteśmy. To tak tylko informacyjnie. Tak jest, tak, w centrum Rzeszowa. Także no, po studiach zaczęłam pracować w szkole i ta praca mnie tak strasznie męczyła, że stwierdziłam, że po kilku miesiącach nie dam rady tak przeżyć życia, bo czułam się wypalona zaledwie w swoim pierwszym roku pracy. A też myślę, że też właśnie trzeba powiedzieć o tym, że w trakcie studiów jeździłam jeszcze wtedy ze swoim ówczesnym chłopakiem w trasy do Anglii busem. Tylko busem. Na początku jeździłam tak z boku, później zaczęłam troszeczkę siadać za kierownicę i później jeździliśmy już porówno, więc to były jakieś takie moje pierwsze trasy międzynarodowe, ale w ogóle to nie było nic profesjonalnego. To była tylko jazda busem, ale spodobała mi się jazda. Maszyny mi się od zawsze, od dziecka podobały, bo jednak wśród maszyn się wychowałam, ale te ciężarówki na studiach jeszcze dodatkowo miałam przedmiot kultura i historia Stanów Zjednoczonych i tam zakochałam się w Stanach Zjednoczonych i byłam bardzo ciekawa Stanów Zjednoczonych. Też oczywiście bardzo podobały mi się ciężarówki amerykańskie i to wszystko połączyło się na to, że chciałam podróżować, chciałam zobaczyć Stany, chciałam jeździć. Też to, co mam z dzieciństwa właśnie, że praca, ciężka praca i żeby nie tracić czasu na jakieś głupie rzeczy, więc wiesz, tu kariera mnie cisnęła też.
I strasznie nie chciałam uczyć w tej szkole, więc wszystko mi się poskładało do kupy. Myślę, okej, zawód idealny dla mnie. Ale wiesz co? Jeszcze w tym wszystkim, bo znalazłem w internecie, że znalazłaś jeszcze przestrzeń na udział w Miss Polonia. I że to był 2007 rok i że były zdjęcia gdzieś tam w Google. Drodzy widzowie, jak chcecie, nie idźcie tam. To co się tam znajdzie? Powiedz o tym coś więcej. Wiesz co, ja nie wiem. Z perspektywy czasu ja nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Ja nie wiem po co, nie? Nie wiem, po prostu nie wiem, ale rzeczywiście tak było, że wystartowałam na tym etapie regionalnym, tak, dokładnie. W konkursie Miss Polonia. Nie wiem po co, ale wtedy... A jak ci poszło? Nie, ja nic nie wygrałam. Aha, okay. Najlepsze jest to, że ja nic, ale w mediach wszędzie wszystkim pasuje, że Miss Polonia, Podkarpacie i wszędzie to jest, ale ja nic niczego nie wygrałam, nie zajęłam żadnego miejsca, aczkolwiek wygrałam przyjaźń na tym konkursie, bo właśnie tam poznałam swoją przyjaciółkę, z którą miałyśmy właśnie tutaj to studio, gdzie projektowałyśmy i do tej pory się mocno przyjaźnimy, więc z tych wyborów wyciągnęłam przyjaźń. Na życie. Ale wiesz co, bo tak jeszcze ten wątki, które tu się przewijają, pokazują, jak też w niektórych momentach byłaś zdeterminowana, ale też jak wyszłaś, dosłownie mówiąc, przed szereg, bo jesteś symbolem kobiety, która przed ten szereg wychodzi. Jak się odnajdujesz w męskim świecie? Bo jednak twój świat jest bardzo mocno męski. Wiesz co, ludzi w życiu motywuje według mnie właśnie albo coś pozytywnego, jakiś cel, do którego chcą dotrzeć, albo coś, co mają za plecami, co ich goni i chce ich dopaść, oni tego bardzo nie chcą. Więc w tamtym miejscu akurat ja uciekałam przed tym nauczycielstwem. Teraz z kolei motywuje mnie zupełnie co innego. I jest to właśnie ta pozytywna motywacja, ale wiesz co, po tylu latach to ja w ogóle czuję, że to jest mój świat. To nie jest jakiś męski świat, tylko to po prostu jest mój świat. I owszem, zajęło mi dużo czasu na to, żeby tam wejść w to środowisko, porozpychać się łokciami i dać wszystkim ludziom czas i na to, żeby mnie poznali, na to, żeby mnie zaakceptowali i żeby się do tego przyzwyczaili, bo trzeba przyznać, że ja jeżdżę już 10. rok, w roku 2011. Owszem, były już pierwsze dziewczyny, które jeździły na ciężarówkach, ale było ich bardzo mało, także to była zupełnie nowa sytuacja nie tylko dla mnie, ale także dla właścicieli firm i obecnie właściciele firm transportowych bardzo chętnie zatrudniają kobiety. I nawet próbują w jakiś tam dodatkowy sposób zachęcić, żeby dziewczyny, żeby do nich przyszły pracować. W tamtym momencie tak nie było, więc także kobieta w transporcie to rzeczywiście było stosunkowo nowe zjawisko i wszyscy musieli się, nauczyć, poznać i zobaczyć, jak to będzie. To nawiążę trochę do tego, przepraszam, że ci przerwałem. Chodzi mi o stereotypy, które się pojawiają zarówno w twojej pracy, jak i jesteś niewątpliwie atrakcyjną kobietą. Jak to się wszystko ma do tego, czym się zajmujesz i do tych stereotypów, które temu towarzyszą? No właśnie, bo stereotyp był taki, albo może też takie, nie powiedziałabym oczekiwania, ale myślę, że kierowcy bardzo często w większości przypadków spodziewali się tego, że przyjdzie dziewczyna, i ona będzie zarabiać więcej niż oni, będzie pracować mniej niż oni, bo będzie maskotką firmową i do tego jeszcze trzeba będzie za nią wszystko robić, bo ona będzie chciała tylko siedzieć za kierownicą i nie będzie potrafiła cofać, nie będzie potrafiła robić zabezpieczenia ładunku, otwierać te boki naczepy i tak dalej, więc to jest coś, czego oni się spodziewali na podstawie, nie wiem, tego, jakich kobiet doświadczyli w życiu, czy A jaka jest rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że my dziewczyny wszystko sobie same robimy. Wiadomo, że na początku trzeba było się wszystkiego nauczyć i wszystkiego nauczyłam się tylko i wyłącznie od swoich kolegów, bo nie ma miejsc, gdzie nie ma żadnych szkoleń takich typowo praktycznych, gdzie można się tego nauczyć, więc zawsze trzeba było po prostu pójść się zapytać, jak to zrobić i tak dalej. Wiadomo, że się na początku błędy popełnia, ale to jest tak, że każdy popełnia błędy i jak przyjdzie jakiś młody chłopak i popełni jakieś błędy, albo cofa na 5 albo 10 razy pod rampę, bo jeszcze nie potrafi, to w ogóle nikt nie zwraca na to uwagi, tylko po prostu przychodzi obojętnie, a jak przyjeżdża dziewczyna na firmę i uczy się cofać dopiero i wiadomo, że to się robi na kilka razy,
no to wtedy wszyscy wychodzą po prostu na przerwę na papierosa i jeszcze chyba tam zakłady robią i chodzą i gwiżdżą i tak dalej, więc no, dziewczyna od razu musi się na wstępie dużo bardziej starać, skupiać i szybciej uczyć. Ale miała jakby ci kierowcy, czy osoby, do których się zwracałaś o pomoc, tam pomoc dawali chętnie, czy jednak było coś, dziewczyno, zostaw to? Wiesz co, zawsze chętnie. Myślę, że tu jest bardzo dużo zależy od tego, jakie podejście ma dziewczyna i jaką, że tak powiem, postawę reprezentuje. Czy rzeczywiście chce się nauczyć, czy chce może po prostu zrobić tak, żeby wszyscy to za nią zrobili. I o takich przypadkach słyszałam, ale to są przypadki naprawdę sporadyczne. Ostatnio nawet właśnie w ubiegłym roku przyjechałam do takiej firmy, której dosyć często ładujemy i przyszedł właśnie jakiś ktoś tam z załadunku. Dosyć często ładujemy, więc się znamy i on tak mówi, Iwona, ty to wiesz co, ty to jesteś głupia, że ci tak powiem. Wszystko tak samo robisz, no i po co ci tak? Bo jakbyś tylko powiedziała chłopakom, oni by to wszystko za ciebie zrobili. Mówię, no ale jak to? Przyjeżdżała do nas tutaj taka dziewczyna, już teraz nie przyjeżdża, wychodziła z auta, cała na różowo, miała takie klepeczki z futerkiem jeszcze różowym, dekolt wielki, wychodziła z podniczce i ona mówiła, chłopaki, patrzcie, ja mam paznokcie, ja przecież tego nie będę robić. I oni to wszyscy robili i oni jeszcze byli szczęśliwi, że oni mogli jej pomóc. Więc, ale myślę, że to jest po prostu przypadek 1 na 1000 z tego, co po prostu słyszę. I dziewczyny rzeczywiście zazwyczaj chcą się uczyć i szybko się uczą i po prostu to robią. A wiesz, zależy jak trafisz. No wiadomo, że zawsze mi wszyscy pomogli i zawsze jak pytałam, to ewentualnie się ze mną przedzierali. Nieraz mnie gdzieś tam wpuszczali w maliny i się śmiali z tego, że to łyknęłam, ale wiesz, koniec końców po prostu no, musiałam czasami zagryźć zęby i powiedzieć, no dobra, muszę się pośmiać ze mnie, nie? Jak zaczęłam pracować na gabarytach, to od razu weszłam w taki team bardzo doświadczonych kierowców, którzy mnie wszystkiego absolutnie nauczyli, nigdy mi nie odmówili pomocy, wszystko mi mówili, ale na początku no, nazywali mnie sierotką Marysią. Ale to też chyba trochę naturalne, patrząc, że oni cały czas w tym zawodzie jednak obcowali z mężczyznami, którzy prawdopodobnie mieli równie dużo doświadczenia i nagle pojawia się dziewczyna i tutaj też moje pytanie, czy akurat twój wygląd, niewątpliwie jeszcze raz powtórzę, jesteś atrakcyjną kobietą, pomaga ci, czy przeszkadza, czy jest, nie wiem, obojętne, jak to wygląda? Jak się nauczysz to wykorzystywać, to pomaga. Więc ja Nauczyłaś się? Tak, ja już tyle lat chodzę po tej ziemi, że nauczyłam się rzeczywiście to wykorzystywać, ale też wiesz, prawda jest taka, że przez te już 7 lat działania na internecie zawsze starałam się raczej tak pokazywać z tej profesjonalnej strony, czyli dużo w ubraniach roboczych i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio już sobie całkowicie odpuściłam, już po prostu przyszedł dla mnie taki czas w życiu, że chyba już sobie udowodniłam wszystko, co potrzebowałam udowodnić. Ludzie już się też przyzwyczaili do tego, że ja non-stop w tych ubraniach roboczych, że ja po prostu rzeczywiście to wszystko robię. I teraz mam nieraz taki mam czas, że w ogóle wiesz, założę sobie jakiś dekolt, zrobię sobie jakieś zdjęcie prowokacyjne i tak dalej, i tak dalej. Także jestem teraz na etapie takiej troszeczkę już całkowicie luźnym, luzackim. Widziałem, że działa, ta prowokacja działa. Tak. Widziałem komentarze z całego świata. Tak, już nie mam takiej, wiesz co, nie mam takiej już potrzeby, żeby udowadniać, że ja rzeczywiście daję to wszystko radę robić i jako kobieta kierowca daję radę i tak dalej, i tak dalej. Teraz jestem po prostu, widzisz, na luzie. Bardzo się cieszę, że jesteś na luzie. I dużo rzeczy, tak jak wspomniałaś, doświadczyłaś, przez różne trasy przejechałaś, dużo widziałaś, ale co było twoim takim największym wyzwaniem w życiu jak dotąd? Wiesz co, na każdym etapie kariery były jakieś inne wyzwania, więc na samym początku wyzwaniem było w ogóle znaleźć pracę. Ja bardzo długo, kilka miesięcy szukałam pracy i nikt nie chciał mi dać tej pracy. Jak się w końcu udało, to byłam tak szczęśliwa, że właśnie chciałam założyć bloga, ale nie potrafiłam, to założyłam po prostu fanpage. Z tego się urodził też kanał na YouTubie, no później naturalnie przyszedł Instagram, więc w tamtym momencie to było znaleźć pracę. Później było nauczyć się tego wszystkiego, bo to na początku pierwsze miesiące to był przeogromny stres. Później z kolei myślę, że takim wyzwaniem było nauczyć się dbać o swoje bezpieczeństwo i wyciągać z tej pracy z drugiej strony jak najwięcej, także zwiedzać i tak dalej, i tak dalej. Później z kolei, gdy już 3 lata przejeździłam w takim standardowym transporcie po Europie i już stwierdziłam, że niczego nowego się nie nauczę, też było dla mnie takim wyzwaniem, żeby znaleźć nową pracę, w której zrobię duży progres. I akurat tu ta praca przyszła sama, więc to było
To była tak dla mnie też ogromna nagroda, bo pierwsza praca, chodziłam się i prosiłam i nikt mnie nie chciał, a po 3 latach już sama dostałam propozycję z pracy i to od takiej porządnej firmy, która się jeszcze zajmuje transportem specjalistycznym, więc to było dla mnie ogromna nagroda. A transport specjalistyczny dla widzów, którzy nie wiedzą, co to jest? To są tak popularnie zwane gabaryty, więc wszystko, co jest po prostu ogromne, ciężkie i długie, wysokie i tak dalej. Chociaż ja specjalizuję się akurat właśnie w długościach. Bo też właśnie transport specjalistyczny, to ja zawsze tak opowiadam, że to jest taka dziedzina transportu dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą się uczyć i mogą spędzić w tej dziedzinie całe swoje życie i nigdy do końca wszystkiego nie poznają, bo to jest tak, że jest po prostu tak wiele dziedzin i jest tak dużo różnych naczep, a naczepy z kolei bardzo często są jak Lego, że można je składać, trzeba składać hydraulikę, elektrykę i tak dalej, więc to już jest w ogóle dla wirtuozów tego transportu, więc tam można po prostu spędzić całe życie i zawsze rozwijać. A ty już się uważasz za takiego wirtuoza? Absolutnie nie. To ile lat? Jeździsz 10, ale w sumie na gabarytach mniej, tak? 6, okej. To ile czujesz, że trzeba jechać, żeby takim wirtuozem zostać? Wiesz co, myślę, że rzeczywiście całe życie i to trzeba cały czas uczyć się, cały czas trzeba by przybywać z ludźmi i też bezpośrednio z producentami współpracować, żeby też być na czasie z nowościami. No, ale właśnie jak weszłam w transport specjalistyczny, to wyzwanie było zdecydowanie po pierwsze nauczyć się pracy zespołowej, bo ja zawsze byłam Zosia, Samosia i kiepsko się czułam w zespole, a tutaj nagle praca zespołowa, bo zawsze jeździsz z pilotem, jeździsz w konwojach, kilku ciężarówek, więc tutaj akurat była też praca zespołowa, dlatego że ja przewożę bardzo często te łopaty do wirników turbin wiatrowych, czyli do tych wiatraków. Tak mówmy, wiatraki. Do wiatraków, tak. Do wiatraków, więc to jest zawsze trzy auta w konwoju, 3 auta ciężarowe, bo jak są 3 łopaty, czyli te śmigła do wiatraka, to zawsze jeździmy razem. Do tego jeszcze piloci na tyle do każdego zestawu, do tego jeszcze dodatkowa ekipa do rozbierania znaków. W Niemczech to jest też policja do eskorty, jak się zjeżdża z autostrady, więc ogólnie to jest bardzo dużo ludzi, z którymi non-stop współpracujesz. Tak, to jest całe przedsięwzięcie, nie że jedzie samochód i dojeżdża od A do Z, tylko całość trzeba skoordynować, dołączyć inne osoby, tak? Tak, dokładnie, więc to jest też kwestia umawiania policji, co oczywiście robi biuro, ale ogólnie to praca zespołowa to raz. 2, że duże obciążenie psychiczne. 3, nauczyć się tego. Ja naprawdę największy taki przeskok techniczny w moich umiejętnościach technicznych zrobiłam właśnie na gabarytach. Także jak pojechałam później do Kanady i zaczęłam jeździć na lodowych szlakach, to ja stwierdziłam, dobra, to co wy tutaj robicie, to co my na gabarytach robimy, to jest po prostu, nieraz po prostu nogi o tak trzęsły, wiesz, przy manewrach, bo tutaj widzisz skarpę. Ale w Kanadzie wtedy? Nie, to na gabarytach. Tak, u nas tutaj w Europie, wiesz, bo tutaj masz skarpę, tam już wiesz, że masz o tyle do drzewa i jeszcze musisz tyle manewrować zestawem, który ma 60 metrów. I który się tak, jakoś to jesteś tam złamany, to się wszystko, wiesz, kiwa i jeszcze wtedy z manualną skrzynią biegów, więc wiesz, wszystko sprzęgło, hamulec, jesteś pod górkę i ogólnie to naprawdę... Ale to lęku wysokości nie masz, tak? Nie, tylko to chodzi o to, że to się jeździ tak bardzo precyzyjnie i czasami było tyle czynników na raz i tyle osób wokół ciebie, że trzeba było na przykład 10 cm podjeżdżać do tyłu i do przodu i pod górkę i nie mógł ci się zestaw stoczyć, nie? Bo jakby ci się stoczył tam troszeczkę, no to po prostu już śmigło uszkodzone, złamane, bo manewrujemy między drzewami. Oczywiście śmigło za kilkaset tysięcy euro. No i później już tam nie masz za bardzo co uszkodzisz jedno, drugie, trzecie, no to już wiadomo, że tracisz pracę, bo jaki pracodawca będzie trzymał takiego kierowcę, który robi same szkody. Może ciebie wytrzymali, jakby jednak patrząc na tą drugą stronę, żeby jeździć i żeby ta jazda, tak jak mówisz, była precyzyjna, no to też mi się nasuwa to kolejne pytanie, czyli co jest twoim największym sukcesem? Bo wcześniej pytałem o te wyzwania, ale też sukcesem. Mówiłaś o tych różnych trasach, podróżowaniu po świecie, ale co czujesz tak, jakby co pierwsze przychodzi ci do głowy? Tak, to dodałeś teraz to pytanie, że co pierwsze mi przychodzi do głowy, to w ogóle to, że w to poszłam. To, że zrobiłam ten pierwszy krok, bo to było naprawdę najtrudniejsze, żeby właśnie z tego świata, żeby z tej dziewczyny, wiesz, takiej dziewczyny, która startuje w Miss Polonia, która jest pięknym dodatkiem do swojego chłopaka i tym zawsze wiadomo głupszym i tylko ozdobą i tak dalej, która się na niczym nie zna,
której nie warto cokolwiek tłumaczyć, bo i tak nie zrozumie. I żeby właśnie z tej dziewczyny odważyć się i pójść w coś, co kompletnie niby do niej nie pasuje, ale co czułam, że mam do tego predyspozycję i że się w tym sprawdzę, więc ten krok, nie, żeby w ogóle podjąć tę decyzję, bo ja tak też często właśnie opowiadam ludziom, którzy mają jakieś tam swoje marzenia, ale kompletnie nie wiedzą, jak je spełnić. I ja też nie miałam pojęcia, jak to spełnić. Wiadomo, że jeszcze jak jeździłam na busach i czasami gdzieś tam zjeżdżaliśmy na parking i stały te śmigła, te gabaryty. Jak ja to widziałam, jakie to było kolosalnie wielkie. Jak ja sobie myślałam, Jezu, jak ci kierowcy to są bogami chyba. Oni umią wszystko, nie? Ja to nigdy w życiu w ogóle nie wiem, w którym życiu bym musiała, co bym musiała robić, żeby takim czymś jeździć. Nie? Ja w ogóle nawet nie marzyłam o tym, żebym czym jeździć. Ja ich podziwiałam i owszem sobie myślałam, że może bym chociaż z boku mogła tak się, 100 metrów przyjechać po parkingu, to już bym była po prostu, bym się posikała ze szczęścia, nie? Ile minęło lat? Od tego momentu, tak plus minus oczywiście, do tego, co robisz teraz. No jakieś 5 lat. Widzisz? Tu mówisz, że nigdy tego nie zrobisz, a tu 5 lat. To ciekawe, co da za kolejne 5. No właśnie, ja już w ogóle nawet się boję myśleć, nie? Bo zauważyłam, że to jest właśnie tak, że jeżeli masz takie swoje marzenie, nie? Tylko to musi być takie naprawdę szczere, prawdziwe i trzeba to naprawdę czuć. I jeżeli masz takie coś, no to po prostu to nic, że nie wiesz, jak do tego dojść, nie? Ja też nie miałam pojęcia zielonego, ale po prostu trzeba robić coś, żeby iść w tamtym kierunku, chociażby to było codziennie jakieś pół kroczka, czy nawet w ogóle co jakiś czas, tylko jakieś dosłownie pół kroczka. I to jest tak, ja właśnie zawsze opowiadam ludziom, że to tak wchodzisz we mgłę, nie? Wchodzisz we mgłę i wiesz, że gdzieś tam we mgle daleko, daleko jest twój cel, ale nie wiesz, jak tam dojść, bo jesteś w ogóle w gęstej mgle i po prostu trzeba powolusieńku przez tą mgłę iść do przodu. I po prostu po jakimś czasie ta mgła się rozrzedza i wtedy widzisz, w którą stronę masz jakieś tam kolejne kroki do zrobienia. Też na drodze się spotyka ludzi. Ja na przykład jeszcze do swojej 30 zawsze myślałam, że wszystko sama, nie? Że ciężka praca i wszystko sama osiągnę, nie? Po 30 to też tego mnie nauczyła bardzo Ameryka, takiej pokory, że ludzie, wsparcie ludzi i pomoc ludzi to jest naprawdę ogromnie. I teraz z kolei już po 30 i mam takie wrażenie, że ten sukces człowieka zależy w większym stopniu właśnie od otoczenia, od ludzi i od szczęścia właśnie do ludzi, więc po prostu, wiesz, powoli do tego celu. Ale to też trzeba się nauczyć prosić i często nawet mówić, czego chcesz w życiu. Tak. Bo jak trzymasz to dla siebie, to jest trudne. Tak. To jest też właśnie bardzo ważne, żeby mówić to. Chociaż dla mnie to do tej pory jest trudne, bo ja zawsze byłam taka, że jak zrobiłam, dopiero się wtedy przyznałam. Jak zaczynałyśmy tutaj, otwieraliśmy z Iwonką tą pracownię właśnie, gdzie szyłyśmy sukienki, to nikt o tym nie wiedział. Napisałyśmy wtedy projekt o dofinansowanie na tą pierwszą działalność. Dopiero jak dostałyśmy te pieniądze, to wtedy dopiero wszyscy się dowiedzieli, nie? I tak samo jak zrobiłam prawo jazdy, tego się nie dało ukryć, ale moi rodzice się dowiedzieli o tym, że za miesiąc, czy tam za ileś, za 2 tygodnie, tak szybko jak się dekoda, jak musiałam tam jeszcze zrobić dodatkowe szkolenie, jadę w pierwszą trasę i że jednak już nie będę pracować w szkole. Dopiero jak miałam tą pracę w kieszeni, dopiero wtedy się przyznałam. Ale to jednak też jest tak, że trzeba mówić o tym, czego się potrzebuje, czego się szuka, bo we wszystkim mogą ci pomóc ludzie. Ale teraz nawiążę właśnie do rodziców, do rodziny. Była Wigilia dopiero, nie słuchasz takich zdań. Iwona, już byś sobie usiadła w jednym miejscu, już byś zostawiła to, co robisz, znajdź sobie normalną pracę dla ciebie, czy coś takiego, w takim charakterze. Słyszysz takie głosy? Jak to wygląda? Wiesz co, nie, absolutnie nie. Już jestem na takim etapie życia, że moi rodzice też mieli czas do tego, żeby przekonać się, że ta moja praca to jest prawdziwa praca i że mam swoje cele i że systematycznie idę w ich kierunku, ale rzeczywiście na początku było tak, że po pierwsze, myśleli, że nie traktowali tak do końca tej mojej pracy poważnie, to raz. Druga kwestia, że mieli też bardzo dużo nieprzyjemności ze strony ogólnie środowiska, bo tak powiedziałaś już wcześniej, pochodzę z malutkiej miejscowości i córka nauczycielki i ma pracę w szkole i nagle rzuca pracę, wiesz, państwową i idzie jeździć na tiry, nie? Także ile oni się słuchali, że mają córkę tirówkę, ile dostali pytań, jak tam wasza tirówka w trasie. To jest po prostu ich i na pewno było to bardzo przykre.
Ale to przeżyli, przeszli to wszystko i no, na pewno bardzo dużo się o mnie omartwili. Jeszcze jak właśnie ostatnio ktoś się pytał ze znajomych, jest tam, jak tam idzie i tak dalej, i tak dalej. I mama powiedziała, no ale tyle co ja się modliłam i zdrowa się klepałam się w nocy, to tylko ja wiem. A jak wyjeżdżałam do Ameryki, do Kanady, to też to wtedy płakałam jak dziecko. Nie? To też było bardzo ciężkie, bo też właśnie tak, mam takie przesłanie, że jak chcecie coś zrobić, macie takie marzenia, chcecie gdzieś wyjechać, to po prostu najszybciej jak się da. Ja do 30 zawsze odkładałam wszystko na później, na jakieś tam lepsze okoliczności. A teraz z kolei już po prostu zrozumiałam, że w sumie to nie mam na co czekać, co mam, jakie mam, po prostu takie biorę i robię tylko jak się tylko da, bo doszłam do wniosku, że to nigdy nie ma po prostu idealnego wszystkiego. Zawsze jest coś nie tak i później to wszystko się odkłada w czasie. Ja na przykład dużo rzeczy odpuściłam sobie, nie zrobiłam, bo przekładałam sobie na później, a później to po prostu nigdy nie nadeszło, więc teraz po prostu robię wszystko i właśnie na 30 urodziny dosłownie wyjeżdżałam do Kanady na rok i to już było późno. Dosyć, ale ja wiedziałam, że ja to muszę zrobić, bo będę całe życie nieszczęśliwa i będę żałować tego, więc po prostu zmusiłam się i pojechałam. Oczywiście było bardzo ciężko też z tego względu, że już tutaj miałam nazwisko i tutaj już mogłam sobie po prostu przebierać w pracy w Europie, a tam pojechałam zero, nie? Pierwszy tydzień pracowałam za darmo, żeby mój pracodawca miał podstawy do tego, żeby stwierdzić, czy ja potrafię jeździć, czy nie potrafię jeździć, więc wyobrażasz sobie, przyjeżdżam tam, nikt nie traktuje mnie poważnie, nikt nie chce dać mi pracy, tylko pomaga mi właśnie kolega, bo poleca mnie u siebie w firmie. I żeby dostać tę pracę, to pracuję przez tydzień za darmo, czego w Europie nigdy w życiu bym nie zrobiła. Nie? Więc to było rzeczywiście ciężkie. A wracając do tematu rodziców, to po prostu mieli już czas do tego, żeby przywyknąć. Myślę, że właśnie ta nagroda Barbie Shiro też im uświadomiła to, że te moje lata pracy i takiego chodzenia swoją drogą, to jednak ma jeszcze też jakieś większe znaczenie i może też pomagać być może innym kobietom, innym ogólnie ludziom, nawet nie kobietom. I jakoś tak się troszeczkę bardziej chyba zaufali tej mojej ścieżce, mojej intuicji. I też już, no też mama nieraz jeszcze tak 2-3 lata temu mówiła, Iwonciu, no ale karierą, ale lata ci lecą, wiesz, że kobiety muszą szybciej tą karierę robić i dzieci i tak dalej. I ja rzeczywiście chciałabym mieć dzieci, no ale jakoś po prostu nie składa się. I teraz moja mama już jest na takim etapie, moi rodzice, że no z drugiej strony babcia zawsze mówiła, co komu przeznaczone, na środku drogi rozkraczone, więc no skoro tak ci się darzy, że w karierze ci wszystko idzie, to po prostu może tak ma być po prostu. Może jeszcze będzie okazja na te dzieci i ja też tego się trzymam. Właśnie tak około 30 miałam taki etap, że naprawdę byłam bardzo zestresowana tym, że już muszę urodzić te dzieci, już muszę, bo później nigdy już nie zdążę i tak dalej, ale później no po prostu poukładało się, jak się poukładało i stwierdziłam, może tak ma być po prostu i nie da się... Ale wspominałaś o Barbie Shiro też. To wspominałaś o tym 2 razy. Jak wyszukałem tę informację w internecie, uważam, że to jest olbrzymi zaszczyt stać się twarzą jednej z chyba najpopularniejszych marek lalek dla dzieci. Jak się tam znalazłaś? Skąd to się wzięło? To jest dla mnie zaszczyt tak ogromnie i niewyobrażalny, że już minęły 2 lata, ale w związku z tym, że dalej tak dużo pracuję i jestem w takim swoim, jakby powiedzmy, wirze, w takim swoim tunelu, ja tego dalej tak nie zauważam tak naprawdę. Jeszcze nie widzę tego z perspektywy. Ale pamiętam właśnie jak dostałam, jak przeczytałam o tym, że to ja będę tą Barbie Shiro i pamiętam właśnie jak rok wcześniej Martyna Wojciechowska otrzymała to wyróżnienie, więc ja dokładnie znałam całą ideę akcji i pamiętam, że byłam wtedy w Niemczech, oczywiście w trasie, jak zwykle i było jakoś dosyć już późno i czekałam na stacji benzynowej na prysznic. I w związku z tym, że była kolejka, musiałam poczekać, to otworzyłam sobie maila i zaczęłam tam czytać, sprawdzać maile. I właśnie dotarłam do tego maila z zaproszeniem na galę i ogólnie z informacją, że to ja zostałam wybrana i czy zechcę przyjąć tę nagrodę, w ogóle czy zechcę przyjąć. I ja wtedy właśnie stwierdziłam, że to ktoś sobie w ogóle jaja zrobił. To się zdarza, prawda, że influencerów wkręcają. I stwierdziłam, że kurczę, to chyba jest niemożliwe. W tamtym roku Martyna Wojciechowska, w tym roku ja. No, niemożliwe, nie? I pamiętam, że od razu do mamy dzwoniłam, mówię, wiesz co,
to chyba jest niemożliwe, ktoś mi wkręca, ale gdyby to było prawdziwe, to wow. I później okazało się rzeczywiście prawdziwe i później była gala i tak dalej, więc... Ale nawet myśl sama, że ktoś przy okazji świąt czy jakiejkolwiek innej, mała dziewczynka dostaje lalkę, która przypomina ciebie w zasadzie. No właśnie nie, to nie jest właśnie tak. Dosyć często tak to właśnie było odbierane na początku, bo to ta Barbie Shiro działa na zasadzie statuetki. Także to nie jest tak, że... A czy nie, że kolekcja cała za tym? Nie, jest tylko jedna Barbie Shiro, Iwona Blecharczyk, jest u mnie. Miała jeździć w ciężarówce, ale troszeczkę się niszczyła i stwierdziłam, że dobra, ona tu się za bardzo zniszczy, szkoda mi jeździć, jej nie można kupić. Ale niemniej jednak samą myśl, że jest gdzieś lalka i jest gdzieś kobieta, która jest lalka, której jest odwzorowaniem i która pokazuje, że można przełamywać wszystkie te stereotypy, które są, te przeciwności losu. I tak jak powiedziałaś, Martyna Wojciechowska, później ty, to ogromne wyróżnienie. No masakrycznie, ogromne, przeogromne. Nie? Ja właśnie, jak też na filmiku, jednym z filmików widziałem twoich rodziców, ich dumę taką, która ich rozpierała. Nie wiem, zapytam cię o pierwsze słowa, bo powiedziałaś, że zadzwoniłaś do mamy, tak? Zadzwoniłaś do mamy z taką myślą. Co mama powiedziała? Bo to pewnie też emocje dla niej były duże. Moja mama jest bardzo powściągliwa i też już bardzo dużo w swoim życiu widziała. I też nigdy nie jest taka, że o hura, 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 tylko właśnie powściągliwe, no zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy to jest prawdziwe i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, co to wszystko przyniesie, bo jak to w tych mądrościach chińskich mi się kojarzy, że koniec końców nigdy nie wiesz, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Jest na początku coś jest, wydaje się być wspaniałego, ale może mieć jakieś tam złe konsekwencje. No wiadomo, że ta nagroda, no wyróżnienie, zaszczyt przeogromny dla mnie, tym bardziej, że wiesz, wcześniej znalazłam się w gronie kobiet naprawdę niezwykłych, bo przecież astronautki, ja już w ogóle nie pamiętam nawet nazwisk, bo było 18 kobiet z całego świata, więc kobiety absolutnie niezwykłe i ja kierowca zawodowy, więc z drugiej strony dla mnie było też bardzo ważne to, że już tak mówiąc bezpłciowo, kierowca zawodowy dostał takie wyróżnienie, gdzie kierowcy zawodowi wiadomo, że no chyba nie są aż jakoś tak za bardzo doceniani. Dobrze doceniani i docenieni przez społeczeństwo i jakoś ja nie zauważam, żeby byli jakoś specjalnie szanowani porównując do innych grup zawodowych, więc dodatkowo jeszcze właśnie to, że kierowca zawodowy został tak dostrzeżony. A teraz w tych obecnych czasach jednak kierowcy dużo rzeczy załatwili. To była grupa taka zawodowa, która non-stop działała. Nawet bym powiedział, że pewnie jeszcze bardziej aktywniej niż przed tą całą sytuacją. Tak. Właśnie to też jest taki ciekawy i ważny dla mnie temat, to, że właśnie, żeby pokazywać ludziom, jak ważna jest to grupa zawodowa, bo właśnie zwróć uwagę na to, że przyszła pandemia, nie było jeszcze wiadomo, jak bardzo jest śmiertelny wirus, bo na początku to wynikało, że naprawdę jest super śmiertelny, super groźny i wszyscy będziemy wymierać i wszyscy ludzie nagle musieli zostać w domach dla swojego bezpieczeństwa, a kierowcy w trasę, nie? Bo wiadomo, że transport napędza gospodarkę. Gdyby transport stanął, to za chwilkę stacje benzynowe nie mają paliwa, szpitale nie mają zaopatrzenia, apteki nie mają leków. No i oczywiście ludzie rzucili się do sklepu, zaczęli robić jakieś faktycznie ogromne zaopatrzenia. Już doszło do tego przecież, że były takie tygodnie, gdzie te półki zaczęły już prześwitywać. Tak, były puste. Więc kierowcy mieli naprawdę bardzo dużo pracy. A z drugiej strony popatrzcie, tak ważna grupa zawodowa, taka no po prostu niezbędna praca do wykonania, a nagle wszystkie toalety, sanitariaty dla kierowców zostały zamknięte. Na stacjach benzynowych kierowca zajeżdża na stację benzynową, tankuje 1000 litrów paliwa, nie? Powiedzmy za 4-5 tysięcy złotych i się okazuje, że on nie może skorzystać z toalety. I to jest też ciężkie takie, żeby to zrozumieć, jak bardzo upokarzające to było, trzeba zrozumieć to, że kierowca wieczorem nie wróci w trasę i nie załatwi tych swoich wszystkich higienicznych spraw w domu, tak jak wszyscy ludzie, tylko on jedzie w trasę i przyjeżdża na firmę, tam się też okazuje, że wszystko jest pozamykane dla kierowców i kierowca jest tydzień albo 2 tygodnie w trasie bez dostępu do toalety, bez dostępu do wody, bez dostępu do prysznica. I popatrzcie, z jednej strony ta niezbędna praca, tak bardzo ważna w takim ciężkim okresie dla ludzi, a z drugiej strony zostaje jeszcze bardziej upokarzany. Więc to jest też coś, co właśnie zawsze o czym chcę opowiadać, żeby
szanować tych kierowców. Ja nie mówię jakoś, wiesz, traktować jak bohaterów, po prostu szanować, stworzyć podstawowe warunki takie ludzkie do pracy. A w ogóle jak zarówno w tej sytuacji, jak i wcześniej dbać o formę w jeździe? Bo jednak jesteś za kółkiem. Często jest to nawet stereotyp taki, że jest kierowca z brzuszkiem, siedzi tam je, nie wiem, chipsy, pije kolę w trasie. Jednak rzeczywistość prawdopodobnie jest inna, więc chciałbym, żebyś o tym nieco powiedziała. Jak dbać o formę, co jesz, co robisz w ogóle, jak to wygląda? To jest tak, że ja widzę też taką zmianę pokoleniową i zmianę w podejściu ogólnie do trybu życia, do trybu żywienia i do zdrowia, bo no wiadomo, że tutaj kierowcy w naszej części Europy w większości gotują sobie sami, biorą jedzenie z domu, a w trasie gotują sami albo w trasie właśnie robią sobie zakupy i jedzą bardzo domowo, ale no i w porównaniu właśnie do kierowców amerykańskich, to my się odżywiamy super zdrowo, no ale jednak mamy też tą kulturę takiego ciężkiego jedzenia dosyć, a jednak kierowca, który załóżmy jeździ na chłodni, bardzo mało się rusza, bo rzeczywiście głównie siedzi za kierownicą, załadunki, rozładunki, no, czasami musi sam zrobić, ale w większości jest tak, że wystarczy, że otworzy drzwi i podjedzie pod rampę i jest tyle jego pracy, więc ma jakiś tam bardzo mały wysiłek fizyczny i tu się zaczyna problem. Żywienie jest okej, tak naprawdę, ale gdyby mieć jeszcze jakiś tam większy wysiłek fizyczny, więc jeżeli chodzi o mnie, no ja po pierwsze zawsze wybieram sobie takie działy transportu, gdzie pracuje się fizycznie, więc na gabarytach te wszystkie zabezpieczenia ładunków łańcuchami, to wszystko ja robię sobie sama, także non-stop praca fizyczna to jest raz, ale jeszcze do tego ćwiczę. Do tego jeszcze ćwiczę tak, że jak zjeżdżam sobie gdzieś tam nad ranem na parking i zanim pójdę spać, no to jeszcze 10-15 minut sobie ćwiczę. Nie są to jakieś takie wygórowane ćwiczenia, ale jak widać dają efekty, więc... A jeżeli chodzi też o dietę, to nie trzymam jakiejś specjalnej diety, ale też już od kilku lat dosyć mocno interesuję się właśnie żywieniem i nie jestem jakąś tam specjalistką w tym zakresie, aczkolwiek no, znam mniej więcej takie wartości kaloryczne tego, czego jem, wiem, gdzie są jakieś puste kalorie i za każdym razem jak jem, to się po prostu zastanawiam, okej, co mi się bardziej opłaca zjeść, albo jak na przykład mam ochotę na kilka rzeczy i sobie myślę, to co mi się najbardziej opłaca zjeść? Okej, to jest najbardziej jakieś takie odżywcze, i ma mniej kalorii, w sumie może bym bardziej to zjadła, ale to jest bardziej kaloryczne i ma mniej jakiejś tam odżywczej rzeczy, no myślę, nie, dobra, to wezmę sobie to, to zdrowsze. A jak w ogóle u Ciebie z rozpoznawalnością? Bo działasz internetowo od 7 lat, więc kiedy po raz pierwszy poczułaś się osobą popularną? Bo taką niewątpliwie jesteś i jakie konsekwencje, bądź co zauważyłaś? Jakie reakcje ludzi? Wiesz co, no właśnie wcale nie czuję się jakoś popularna. To jest kwestia tego, że ja non-stop pracuję tak samo, non-stop jestem w trasie i odkąd pracuję w transporcie specjalistycznym, to no, praktycznie weszłam w taki dosyć niszowy światek kierowców, gdzie wszyscy się wzajemnie znamy. Także no wiadomo, że na początku byłam nowością i wszyscy od razu tam słyszeli, że przyszła jakaś dziewczyna, co będzie jeździć na gabarytach, co chce jeździć na gabarytach. I no, to już jest tak, że świat transportu specjalistycznego to jest świat osobowości, także jest bardzo dużo kierowców, którzy w ogóle nie prowadzą żadnych tam blogów i tak dalej, ale w tym naszym świadku są znani. Są znani no i to jest normalne, że przyjeżdża zazwyczaj jakiś tam podnajęty pilot, którego ja nie znam, ale on przychodzi do mnie i on mnie zna. Natomiast no jeżeli chodzi o innych kierowców, to na parkingach ja tak czuję i zauważam bardzo często, że kierowcy chcieliby podejść i porozmawiać, ale chyba się troszeczkę boją, trochę się wstydzą i jakoś tak widzę, że patrzą czasami z boku, jak my tam się przygotowujemy z wszystkimi chłopakami do startu, zbieramy te słupki i tak dalej. Widzę, tak wychodzą kierowcy przed kabiny i patrzą, ale nie podejdą. Aczkolwiek pamiętam taką sytuację z Kanady. To byłam bardzo zaskoczona tym, jak bardzo jestem znana w Kanadzie, bo praktycznie za każdym razem, gdy tankowałam, i stałam przy tych zbiornikach, to przychodzi ktoś i mówi: o, ty jesteś Iwona, jak ci się podoba w Kanadzie? Witamy w Kanadzie. Kanadyjczycy, tak? Tak, okay. tak, bardzo często. A pamiętam właśnie, jak jeszcze jeździłam na lodowych szlakach, byłam właśnie daleko na północy w Kanadzie, tam jest takie miasteczko Yellowknife. Dawniej słynęło właśnie z kopalni złota, tam już kopalnie są pozamykane, teraz są jeszcze tylko kopalnie diamentów.
w okolicy i pamiętam, że to już było tak dosyć wczesną wiosną i zajechałam samą ciężarówką właśnie na parking marketu i szybko skoczyłam sobie po jakieś tam rzeczy podstawowe do jedzenia i miałam okulary przeciwsłoneczne. I szłam przez ten parking i jakiś Kanadyjczyk mnie zaczepił, powiedział: ej, masz fajne okulary, skąd je masz? Ja powiedziałam: z Europy, to prezent urodzinowy, bo rzeczywiście tak było. I tak powiedział: ej, czekaj, ty jesteś Iwona, to ty jeździsz tą ciężarówką, prawda? Ja mówię: Ewa, no, ale skąd mnie znasz? No z YouTube'a. A ty jesteś kierowcą? Nie, ja tylko tu mieszkam. Myślę sobie: Jezu, jak to możliwe, nie? Świat jest po prostu tak mały, że czasami jak poznaję jakichś w ogóle ludzi, jak na przykład miałam okazję 2 lata temu właśnie, jak wróciłam z Kanady prosto właśnie na ślub moich przyjaciół w Anglii i właśnie brat mojego przyjaciela, który jest bardzo znanym lekarzem w Anglii, powiedział mi: no, widziałem ostatnio twój odcinek i coś tam, nie? Myślę: lekarz, co on widzi w moich filmach, dlaczego on ogląda moje filmy, co on tam widzi ciekawego dla siebie. Ale wiesz, ta popularność, myślę, że to nie jest tylko związane z zawodem twoim wykonywanym, co też również połączenie płeć plus zawód, bo to tym bardziej pokazuje, że można. I tak się teraz zastanawiam, działając 7 lat, stajesz się z roku na rok coraz bardziej popularna, a jednak jak się pokazuje gdzieś tam publicznie, to jest ten hejt. Czy go bezpośrednio zaznałaś? A jeśli tak, to jak sobie z nim radzisz? Wiesz co, ja mam do hejtu podejście takie. Po pierwsze, to w naturze zawsze występuje, wiesz, dzień i noc. I dla mnie to jest, bardziej bym się martwiła, gdyby nie było żadnego hejtu, bo to by oznaczało, że wiesz, po prostu jest ten czas taki super dobry i po tym czasie super dobrym, żeby było, wiesz, balans, przyjdzie ten czas super zły, więc ja po prostu cieszę się i czasami myślę nawet, że tego hejtu jest trochę za mało i powinno być więcej, żeby to wszystko było w balansie. Będzie, ale na mnie. Ciebie za czemu? Żeby to wszystko musi być, wiesz, balans, musi być dzień i noc i tak jest stworzony świat i tak musi być. To jest raz. Tak jest moje podejście. To jest pierwszy punkt. A drugi punkt jest taki, że jak czasami czytam właśnie jakieś takie typowo hejtujące komentarze, to mi jest w ogóle ciężko je przeczytać. I tak sobie myślę: Jezu, mi jest po prostu bardzo żal tych ludzi. Ja w ogóle nie przyjmuję tej takiej złej energii do siebie. Jak czytam, to sobie myślę, co ten człowiek musiał przejść w swoim życiu, że on jest w ogóle w stanie po pierwsze pomyśleć sobie takie straszne rzeczy, a po drugie jeszcze je napisać i opublikować drugiemu człowiekowi. Mi jest ciężko to czytać. W ogóle nie mogę tego przyjmować nawet do siebie, bo samo, wiesz, myśl, po prostu takie wejście w to, co ten człowiek miał na myśli, to już mnie po prostu boli, że jest po prostu tyle bólu jest w tym wszystkim, więc mi jest po prostu szczerze żal tych ludzi. Nie mówię tego jakoś sarkastycznie ani złośliwie, mi jest po prostu żal, bo ja mam świadomość tego, że ci ludzie musieli przejść w życiu przez coś naprawdę strasznego. Ktoś ich musiał okropnie skrzywdzić, żeby oni byli w stanie z siebie coś takiego opublikować. A co ci daje siłę? Moje marzenia. Tak? Moje marzenia, no. Cały czas są takim motorem napędowym. Tak. Rewelacja. Tak. Ja mam kilka takich, ja mam takie jedno swoje marzenie i po prostu od wielu lat, jak sobie o nim myślę, to po prostu, wiesz, to po prostu łzy mi przychodzą do oczu. Ja po prostu wiem, w którym kierunku ja idę i może celowo nawet nie idę nawet za szybko, bo dla mnie jest bardzo ważna też ta droga i to wszystko, co się dzieje po drodze, bo też właśnie swego czasu Ameryka była dla mnie takim marzeniem. I kilka lat też mi zajęło to, żeby właśnie być gotową na tym, żeby pojechać. I jak wróciłam z Ameryki, to się nagle pojawiła taka pustka, wiesz. To jest też coś, o czym się chyba zazwyczaj nie mówi, jeżeli chodzi o spełnianie marzeń, wiesz, bo już masz jakieś marzenie i dążysz i w końcu spełniasz to marzenie i wtedy się okazuje, i co dalej? Jeżeli jesteś takim człowiekiem, którego napędzają właśnie marzenia i spełniłeś jakieś swoje wielkie marzenie, i wtedy myślisz: Jezu, to co teraz? To teraz moje życie nie ma sensu, nie? I wtedy trzeba sobie znaleźć jakieś większe marzenie. Ale też mówią, że to marzenie powinno być tak duże, tak mocne, że jeśli ktoś próbuje ci je zabrać, to ty czujesz właśnie, tak jak powiedziałaś, te łzy. Tak. Czyli to jest coś, co naprawdę jest twoje i powoduje, że idziesz pomimo przeciwności losu. Tak to się wydaje być w ogóle naturalne, nie? Tak jakby, no, ja właśnie miałam takie, teraz aktualnie dążę do spełnienia marzeń. Nie chcę mówić głośno, chociaż tam większość moich widzów pewnie się domyśla,
że kiedyś to było marzenie też zupełnie poza moim zasięgiem i stwierdzałam, że tego już naprawdę nie ogarnę i to już jest za dużo i na to rzeczywiście jestem za głupia, ale teraz sobie myślę, że nie ma dla mnie innej ścieżki, muszę spróbować. Ale jak wcześniej wspominałaś, że od rzeczy niemożliwych do takich, które zrealizowałaś, było 5 lat, tak. To teraz trzymam za to marzenie kciuki. Dziękuję. No nie mów, mam nadzieję, że ktoś, kto jest zainteresowany twoim marzeniem, znajdzie cię na twoim kanale, będzie słuchał i to marzenie tam padnie, w sensie z twoich ust i będzie, tak jak ja, będziemy mocno za to trzymać kciuki. Dziękuję. A co uważasz za najważniejszą, największą wartość w życiu? Spełnienie. Spełnienie. Takie spełnienie, samorealizacja. I to, żeby czuć się właśnie szczęśliwym samemu ze sobą przede wszystkim, żeby nie potrzebować, załóżmy, partnera, bo to jest też często, co mnie tak jakoś, nie że przeraża, ale sobie myślę, kurczę, że ludzie, żeby być szczęśliwi, to potrzebują drugiej osoby i z czasem zaczynają tą drugą osobę szantażować, bo mówią im, że ciebie tak bardzo kocham, że jak odejdziesz, to w ogóle moje życie nie ma sensu i bez ciebie umrę i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że to nie jest w ogóle takie prawdziwe szczęście, bo ja uznaję, że to jest szczęście, jak dwie takie osoby są szczęśliwe same ze sobą i nie potrzebują tego drugiego człowieka, ale się spotykają i wtedy się okazuje, że razem jesteśmy jeszcze bardziej szczęśliwi, ale jednocześnie dają sobie wolność i tak, sobie myślę, że takie ogólnie spełnienie do tego, żeby być szczęśliwym samym ze sobą, ale nie chodzi, zaznaczam o to, że nie chodzi mi o to, żeby pokazywać wszystkim, że ja nikogo nie potrzebuję, nie o to chodzi, tylko po prostu, żeby być gotowym do tego, żeby być samemu ze sobą, ale oczywiście być otwartym na innych ludzi i jakoś tam nie bronić się przed tym, że ja nie chcę, bo ty mi zabierzesz coś tam, nie? Bo z tobą to już będę słabsza albo coś tam. No właśnie związek raczej powinien, z samego założenia powodować, że będziesz wzrastać, będziesz się realizować i tego ci również życzę w tym wszystkim. I tak powiem ci, że zostawiłem sobie na koniec, jeszcze przejdziemy później do pytania od widzów, ale taką kwestię, która jest, myślę, że nie tylko dla mnie ważna, być może również dla naszych widzów, gdybyś miała dać naszym widzom, być może nawet głównie kobietom, jedną życiową radę, to co by to było? Tak, żeby iść swoją drogą, żeby nie bać się iść pod prąd i żeby przygotować się na to, że to wymaga wyrzeczeń i to wymaga ciężkiej pracy i żeby się tego nie bać, bo to naprawdę wynagradza. To naprawdę bardzo wynagradza, pomimo tego, ile to kosztuje i to kosztuje naprawdę ryzyko, bo to się wszystko fajnie, mówi, że marzenia i tak dalej, ale każdy sobie, znaczy nie każdy, myślę, że sporo osób wyobraża sobie to tak, że o czymś tam sobie marzę i po prostu będę sobie tam trzymać jakąś swoją bezpieczną ścieżkę, swoje bezpieczne życie i tam na boku będę sobie robić coś w kierunku tych marzeń, żeby mi się to spełniło. Ale to właśnie tak nie jest, to kosztuje ryzyko finansowe często i to kosztuje właśnie, iście pod prąd, to kosztuje właśnie radzenie sobie z krytyką i nawet z taką krytyką bliskich, którzy mówią, że ty się do tego nie nadajesz, gdzie ty tam baba, kto by tam babę zatrudnił i to w ogóle nie jest kobiece zajęcie, a co z dziećmi i tak dalej, i także... Ale jesteś żywym, uśmiechniętym przykładem na to, że można. Można, ale właśnie to jest też tak, że ja też jestem taka, widzisz, że ludzie często mówią, że ja się w ogóle nie stresuję i że mi tak wszystko przychodzi, bo ja jakoś tak to robię, że w nagraniach to wszystko wygląda na rzeczywiście łatwe i tak by mi to wszystko super łatwo przychodziło, ale tak naprawdę to nie jest, nie? To naprawdę kosztuje bardzo dużo stresu i dużo nieprzespanych nocy. To nie jest łatwe, zaznaczam, to nie jest łatwe, ale to jest warte. To myślę, że tutaj po tych pytaniach możemy postawić kropkę. Jeszcze ci nie dziękuję za wywiad, bo tych pytań jeszcze kilka zostało. Ale naprawdę one są krótkie. O, przepraszam. Ktoś mnie w końcu wysłucha. Mam taką nadzieję. Tak się narodził właśnie pomysł, na YouTube'a i w ogóle na te wszystkie moje social media, bo za każdym razem przyjeżdżałam z trasy i opowiadałam moim znajomym, mojej rodzinie. To oni na początku słuchali wszystkiego, ale później to już po prostu mieli dość i tylko przytakiwali. Ja chciałam po prostu znaleźć grono ludzi, którzy też są tak jakoś zajarani jak ja transportem. Ale jak sama widzisz, to grono cały czas się powiększa. I ja słyszałem z różnych źródeł, od różnych osób, że
no po prostu jest kilka pytań, które chcą cię te osoby zapytać. I pierwsze, nie będę wszystkich czytał, bo część się pojawiło tutaj u nas w wywiadzie, ale pierwsze, które przyszło jako ostatnie, to dlaczego jesteś taka piękna? Więc... Dziękuję. To pytam mamy i taty. Tutaj jest kolejne. W swojej książce pisałaś, że chciałabyś przejechać Syberię. Czy nadal chcesz zrealizować ten plan? No oczywiście. Ja z niczego nie rezygnuję. Ja po prostu nie potrafię. Wiesz, chciałabym nieraz, ale jestem tak bardzo świadoma swoich marzeń i swojej ścieżki życiowej, że nawet jakbym chciała, to ja po prostu nie dam rady. Dobrze, to tak tutaj, dlaczego zostałaś trackerką, albo co skłoniło cię do jeżdżenia tirem? Taki pewnie jedno z głównych rzeczy. To one się przewinęły przez wywiad, ale jakbyś to mogła pewnie podsumować jednym zdaniem, co takiego było. Chciałam podróżować, chciałam jeździć maszynami, chciałam być dobrym kierowcą, chciałam zwiedzać, nie chciałam rezygnować, nie chciałam tracić czasu na zwiedzanie kosztem swojej jakiejś tam kariery. Byłam studentką tyle co, więc nawet nie miałam czasu na zwiedzanie i po prostu nie znosiłam swojej pracy. Nie chciałam pracować w szkole. Ale co ciekawe, wiesz, ci powiem, że teraz chętnie bym poszła do szkoły dać jakieś takie lekcje dla dzieci, nie? Myślę, że teraz to by cię słuchali z podpartymi tutaj o łokcie, szafkę, brodą, z podpartą brodą, tak chciałem powiedzieć, i wsłuchiwali się w to, co mówisz. Teraz to mam dużo zdjęć teraz i tak dalej, to masz zdjęcia, jesteś znana z internetu, więc tym bardziej. Tak, trafiłabyś do młodzieży. Czy będzie kolejny sezon programu Tracking Girl? Zobaczymy. Wszystko jest teraz tak zmienne, wiesz, w tej pandemii. W ogóle sam pierwszy sezon wyszedł tak bardzo na spontanie, że no zobaczymy, co będzie z drugim. Jest teraz na razie 50-50. Zobaczymy. To pytanie brzmi, czy to prawda, że koledzy muszą za ciebie cofać i pomagać ci z manewrami? Bo takie chodzą słuchy. Ja nie wiem, gdzie oni ucho przekładają, ale wystarczy obejrzeć moje filmy wszędzie, nie? Czy na YouTubie, czy na Facebooku i widać, że nie, owszem, my pracujemy razem, bo jak się ma ładunek, który kończy się 60 metrów za sobą i jest noc, no to ty nie masz, i ładunek jeszcze się zwęża, i przecież na końcu ładunek wygląda tak, nie? To jest taka szpica. Ty nie masz szans po prostu, a nie manewrujesz z dokładnością do 2 czy 3 metrów, tylko co do centymetra, dosłownie do centymetra, czasami to się przyjeżdża dosłownie po drzewach już tym ładunkiem i na tyle jest to tam, na tyle to się przyjeżdża co dosłownie milimetra, że zostaje po prostu, załóżmy, kolor skory, ale nie ma żadnego Czyli to nie jest prawda. Nie, absolutnie nie. Okej. Gdybyś miała swoją pracę zmienić na jakąś inną, co by to było? Gdybym miała zmienić pracę, wiesz co, chyba sobie nie wyobrażam. Lubię na pewno projektować sukienki i też jeżeli chodzi o ten cały dział właśnie mojego życia, projektowanie, to jest mi szkoda, bo miałam jakieś tam swoje projekty, które za 2-3 lata weszły i były kompletnymi hitami. Więc sobie myślę, kurczę, ja to wymyśliłam, ale nie potrafiłam tego wypromować. Więc to jest coś, co bardzo lubię, ale z drugiej strony nie chciałabym w to wejść tak jak weszłam w transport, z tego względu, że wiem, że to jest bardzo trudna dziedzina dla kobiet, z tego względu, że te wszystkie kanony piękna, które są tak wyśrubowane, że są po prostu niemożliwe do spełnienia i jest mi po prostu żal tych wszystkich kobiet, które pracują w tym świecie beauty i muszą inwestować cały czas w jakieś operacje i muszą się naciągać, znaczy nie muszą, ale większość to rzeczywiście robi, bo jakoś tak zatracają siebie, a ja bym tak bardzo nie chciała po prostu. Bardzo bym nie chciała siebie poprawiać. Zmarszczki będą i to po prostu będzie tylko szło w tą gorszą stronę, nie? I bardzo bym nie chciała... Ale odnośnie tutaj poprawiania się, to tutaj też było takie pytanie. Jesteś kobietą, więc jak wygląda twoja codzienna pielęgnacja w trasie? No, rzeczywiście już od kilku lat dbam o siebie i przede wszystkim o swoją skórę. A zaczęłam dopiero w wieku 28 lat, jak zjechałam się właśnie z moją koleżanką, z którą właśnie raz jeździliśmy przez 4 tygodnie jeszcze właśnie w pierwszej firmie. I to była też bardzo ciekawa sytuacja, bo właśnie wiozłam śmigła do firmy, do pierwszej firmy, w której pracowałam, więc to było też takie super przyjechać do mnie, wiesz, tu zaczynałam, tu się uczyłam, a tu teraz zajeżdżam takim wielkim zestawem, nie? I tam stoją koledzy z dawnej firmy, ja tak zajeżdżam. W każdym razie spotkałyśmy się z Martą i Marta tak na mnie popatrzyła i mówi, o Iwonka, coś niewyraźnie wyglądasz, a ty jakiś kremik pod oczy masz, czy nie? Ja,
co, że ja się będę starzeć? Przecież ja się nie starzeję nigdy, nie? Wiesz co, chyba by ci się jednak przydał jakiś krem pod oczy. I tak sobie myślę, kurczę, może rzeczywiście jakiś krem. To później mi podpowiesz jaki, może też u mnie zadziała. Nie, wiesz co, teraz akurat mam swoją kosmetyczkę i tylko kupuję wszystko u niej, bo nie mam czasu na to, żeby w ogóle czytać o kremach i tak dalej, ale rzeczywiście często chodzę do kosmetyczki, ale chciałam zaznaczyć, że nie robię żadnych nastrzykiwań i tak dalej, tylko po prostu systematyczne nawilżanie i jakieś tam złuszczanie. Wiesz co, tych pytań jest jeszcze sporo, więc zostawię sobie krótkie 3. Jak sobie radzisz z niespodziewanymi usterkami sprzętu? To jest tak. Polska jest liderem, jeżeli chodzi o transport w Europie i oczywiście jest liderem z kilku względów i oczywiście to jest ludzie i ich profesjonalizm, ale to jest także nowy sprzęt. Nowy sprzęt ma tendencję do tego, żeby psuć się dużo rzadziej, więc w transporcie specjalistycznym zdarzają się owszem awarie, ale to są bardzo jakieś tam małe awarie i przewidywalne. Także jeżeli to są jakieś tam małe kwestie elektryki, światełek, to tego ja się nauczyłam od swoich kolegów pracując, więc to są wszystkie te małe rzeczy naprawiam sobie sama. Większe rzeczy zdarzają się jakieś tam być może już z hydrauliką, z układem sterowania bardzo rzadko, no i wtedy jak się zdarzają, no to już wtedy musi zrobić serwis albo no też mam kolegów tak właśnie dobrych w tym, co robią w firmie, że potrafią to zrobić, nie? Potrafią to naprawić, więc to jest zawsze praca zespołowa i zawsze gdzieś tam ktoś potrafi i wiesz, i z czasem się uczysz wszystkiego. Okej, dzięki. Zapytaj, czy ciężko dostać się na ponad gabaryty i jak zacząć karierę w tej dziedzinie? Czy ciężko? No na pewno trudniej niż w takim standardowym transporcie. Trzeba mieć bardzo otwarty umysł, trzeba być bardzo takim elastycznym, jeżeli chodzi o tryb pracy. Raz dzienny, raz nocny i tak dalej, więc no na pewno jest troszeczkę trudniej, ale wszystko jest do zrobienia i mam kolegów, którzy w ogóle jako pierwszą pracę od razu zaczęli pracę w transporcie specjalistycznym i świetnie sobie radzą, ale byli też tacy, którzy przychodzili do nas na przykład do firmy, przychodzili przeze mnie, bo wiedzieli, że ja pracuję, oni też chcieli tak pracować, ale i pomimo tego, że mieli doświadczenie, to przychodzili i się okazywali, że dla nich ta praca, że nie dają rady, bo raz śpią w nocy, raz śpią w dzień, mieli jakieś tam problemy z zabezpieczeniem ładunków, zawalali, uszkadzali i się okazywało, że pomimo tego, że mają doświadczenie, to nie radzą. Oni po prostu myśleli sobie, że jak ja taka jestem cały czas uśmiechnięta na wideo, że to tak wszystko idzie fajnie, to każdy to może zrobić, ale do tego rzeczywiście trzeba mieć jakieś takie dodatkowe predyspozycje. Dobrze. I ostatnie, chociaż wybierałem spośród różnych pytań, bo podzieliłbym je tak, że mężczyźni pytali raczej, czy pójdziesz z nimi na kolację, kawę, czy jesteś wolna i wiele innych takich pytań. Kobiety bardziej takie specjalistyczne pytania, między innymi takie, które zadałem, ale na koniec takie z humorem najwyżej tutaj wypikamy. Ile wyciskasz na klatę? W sensie chodzi o wagę, tak? Tak, chyba tak. Nie, tak w ogóle nie ćwiczę, to nawet nie wiem. Mówiłaś, że te 15-minutowe serie, więc może jakieś pompki robisz, tak? Nie, wiesz co, to jest ciekawe, że ja nie jestem w stanie zrobić jednej pompki prawdziwej. Okej. To jest ciekawe. To wiesz, pewnie setki na klatę nie wyciśniesz. Nie, no myślę, że nie. No to dobrze, nie, to tak pewno. zostawię. To jest ciekawe, wiesz co, bo mam koleżankę, która też troszeczkę jeździła na gabarytach, też jeździła w transporcie drewna. I kiedyś się śmiałyśmy właśnie, jak był jakiś taki challenge typowo, wiesz, jeżeli chodzi o robienie pompek, widziałyśmy, jak tam dziewczyny robią te pompki, które w ogóle nie pracują fizycznie. I ja spróbowałam zrobić i nie dam rady zrobić pompki, nie? I rozmawiam z tą Izą, mówi, wiesz co, Iza, a ty ile zrobisz pompek? Mówi, wiesz co, ani jednej, nie? Obydwie pracujemy fizycznie, obydwie spinamy ładunki łańcuchami ciężkimi i nie jesteśmy w stanie zrobić pompki. To po prostu znaczy, że mamy jakieś tam inne partie mięśni wyćwiczone Dobry bardziej. ciężar się z nóg podnosi. Tak mówią. Ja tak robię, wiesz? Wiesz co, przejdziemy teraz do twojej książki, ponieważ bardzo się cieszę, że ją tutaj wzięłaś. Poruszałaś dzisiaj różne wątki związane m.in. z Kanadą, z lodowcami, z wieloma pewnie historiami trackerki podróżniczymi. Nie mamy na to czasu, żeby o tym porozmawiać, chociaż chciałbym, wywiad trwałby pewnie 3 godziny. Ale bardzo cię proszę, jakbyś powiedziała więcej o tej książce. Dam ci ją do rąk, będzie tutaj do kamery super widać. Tak?
Powiedz, co tam ktoś może znaleźć, czytelnik? Tak, po pierwsze, każdy znajdzie coś dla siebie, więc jest tutaj historia, jest tutaj wątek właśnie mojego dzieciństwa, więc opowiadam, w jakim środowisku się wychowałam i jak się, jest też wątek, jak weszłam w transport, jak to się wszystko zaczęło. Jest też chyba bardzo ważny wątek, tutaj szczególnie w kontekście kobiet, tego, że ja kiedyś byłam strasznie strachliwa i ogromnie się wszystkiego bałam. To znaczy, to nie jest tak, że ja się teraz niczego nie boję, tylko ja nauczyłam się przezwyciężać ten strach, więc tutaj po prostu ja opowiadam o tym, jak ja się bałam absolutnie wszystkiego. Po prostu nawet, wiesz, pójść po sól do sąsiada, nie? Że jest też jakieś tam dużo historyjek z całej mojej kariery, są też moje początki. Jakieś tam dużo jakichś takich ciekawych historii transportowych. No i oczywiście jest tam też taki rozdział Tracking Rebel Girl, gdzie opowiadam właśnie o tym, co według mnie w tej branży nie gra. Oczywiście z nastawieniem, z koncentracją na kierowców, także też polecam środowisku transportowemu, żeby troszeczkę poczytali o tym, jak ta praca wygląda z naszej perspektywy i czego nam brakuje, co można zrobić, żeby nam pracowało się lepiej, a wiadomo, że jak nam się będzie pracować lepiej, to też inni na tych wyższych poziomach transportowych będą mieć lżej. Bo od kierowcy koniec końców wbrew pozorom bardzo dużo zależy. Także jak najbardziej polecam. Mogę jeszcze przejąć ją na chwilę? Proszę. Moi drodzy, akurat z Iwoną rozmawialiśmy i postanowiliśmy oddać tę książkę na cele charytatywne. Akurat wybraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i tutaj pod tym wideo zobaczycie link do zbiórki i całość kwoty z tej książki zostanie przelana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale żeby tę książkę jeszcze bardziej tutaj wypromować, ona będzie z autografem Iwony. Okay? Zrobimy tak? Dobrze. Iwonka, bardzo serdecznie Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Ja Ci dziękuję za zaproszenie. Rozmawiać jeszcze dużo dłużej. Nie wiem ile dłużej, ale na pewno sporo. Nasi widzowie może nie mają czasu. Tak, ale... ja tutaj na sekundę zniknę, bo ja tutaj prezent mam. Albo nie, prezent? Wychylę się. Mam dla Ciebie prezent, wiesz co? Ale z racji tego, że to było tak spontaniczne, ale jeśli to włożę. Też jakby tu z powrotem do tej torebki. Czapkę, wyjdź przedszeregową. O, świetna. I jeszcze na te zimowe, takie... Kanada, nie wiem gdzie ty będziesz. I książkę, punkt zwrotny, wyjdź przed szereg. Dziękuję. Bardzo Cię proszę. Książka? A powiedz wiesz co, to jest pewnie na inny temat rozmowa, ale książka została wydana na pierwszą rocznicę Wyjdź przed szereg. Została nazwana punkt zwrotny, bo jest tam ujęte 12 punktów zwrotnych osób mi bliskich, ale w moim odczuciu bardzo wyjątkowych. A podpiszesz mi? Ale z przyjemnością to zrobię. Super, dziękuję. Patrz, jaki mam prezent. A, jak mi czapka pasuje? To taki, wiesz, wygodny. Nie, rewelacyjnie wyglądasz. Lepszego prezentu bym Ci nie mógł dać. Ale super, wiesz co, bo zawsze chciałam mieć taką ciepłą czapkę z pomponem i jakoś się nigdy nie składało. Słyszałem to na święta, jak mówiłaś. Tak, drodzy widzowie, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że ten czas spędziliście super. To jest wyjątkowa kobieta robiąca wyjątkowe rzeczy. Jej energia, entuzjazm jest wręcz zaraźliwy. Takich osób nam trzeba. Pozdrawiamy serdecznie z pierwszego odcinka Kobieto, wyjdź przed szereg w wersji online. Zapraszamy na social media Iwony oraz moje. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja dziękuję. Cześć. Cześć, cześć, cześć.